Tutaj kolejnym krokiem jest demontaż odpowietrzeń nieszczęsnych. To jest kluczyk 3-8. Tutaj na tą stronę mi wejdzie. Ale tam już będzie poważny problem, żeby się dostać, dlatego trzeba użyć płaskiego klucza. Może tak też będzie widać. 3-8 to chyba, jak pamiętam, to była nasza 10. 3-8, właśnie 10, kluczyk 3-8. No. Tak. Jesteście w Europie, to jest łatwiejszy dostęp do kluczy metrycznych, a 3-8 to jest chyba dyszka. Jak dysponujecie takimi grzechotkami, to znacznie ułatwia pracę. Zwłaszcza w takich miejscach, no naprawdę trudno dostać. Wiecie, no. To nie jest mocno dokręcone, więc to sprawa jakby łatwa idzie. Też można zrobić palcami. Spokojnie. Dobra, mamy to śruby zluzowane. No niestety w touringu sprawa wygląda tak, że tamte śruby, widzicie, to już chyba jakieś strząbki silikonu, no bez sensu. Ale kicha. No dobra. Tutaj ze względu na ramę ja tą śrubą nie wyjadę, więc muszę wyciągać całość. Dlatego najpierw ustawię w odpowiedniej pozycji przedni cylinder. I teraz w momencie, gdy pokażę, przesuwamy, teraz kręcimy kołem. Zmienia nam się tutaj pozycja tych zaworów.
ustawienia i teraz w momencie przejścia, kurde, ja widzę to. Teraz ten jest na dole. Teraz tak, w momencie przejścia tego, gdzie zamknie nam się wydechowy, a zacznie otwierać dolot, tylny cylinder powinien być w martwym punkcie, tym swoim top dead center. Teraz tak, otwiera nam się wydech, zamyka. I zaczyna podnosić górny, to jest ten overlap tak zwany. I w tym momencie tutaj powinniśmy mieć luz. Tego nie. Jakby. Jestem w stanie poruszać tymi rockersami, to znaczy, że na sprężynie nie ma napięcia w tym momencie. Tak. Nie jest tak łatwo pokazać. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale tutaj u mnie w oleju to wszystko jest. Mogę poruszać tymi elementami rockersa, co sprawia, że znaczy, że nie ma naprężenia i można odkręcać. Dobra, i tutaj mamy klucze, jedna, druga, trzeba raz, dwa i 3, 4 odkręcić śrubem, więc, ale nie naraz, trzeba je delikatnie poluźnić, każdą po kolei, pół obrotu. Najlepiej też na przemian, albo nie. I nie więcej. Po trochu, żeby też nie pogiąć tutaj ani lasek, ani innych elementów. Po trochu krzyżowo. To będziemy odkręcać. I powinno obyć się z większych problemów. Ok, są już poluźnione. Nie spieszcie się z tym, po prostu trzeba to zrobić dokładnie. Pośpiech nie jest tu wskazany absolutnie. Na żadnym etapie. Cały czas delikatne napięcie może być, ale nie powinno być zbyt duże. I tak po 1/4. O tu już mamy luz, którym tył poluźnimy. W miarę równomiernie zeszło. Powinno być już ok. Pamiętajcie, bardzo ważne jest, zanim zabierzecie się za te śruby, koniecznie trzeba odkręcić tutaj te. One nie mogą być absolutnie żadnego naprężenia. Ok, jak już mamy to poluzowane, możemy użyć narzędzia metrycznego.
Akurat w przypadku jednej drugiej mi się sprawdzi klucz 13. 13 minut. Dobra. Wykręcamy to i oczywiście zaraz ciekawa część, czyli wyjęcie całości. Ok. Zrobienie tego w ramie jest naprawdę trudne, ale spróbuję. Jakoś spróbujemy. Weźmy najpierw śruby. Jeszcze olej na nich jest wszędzie. Nie fajnie. Weźmy te dwie, żeby mi nie przeszkadzały. No i zobaczmy. Pierwszy raz jak to robiłem, to szału nie było. To można wyjąć. To żeby nie przeszkadzało. No i teraz tu mamy ten taki. To musimy z kasą zrobić. Jakoś równomiernie. Wtedy zrobimy. No tak. Też zobaczyć jak sytuacja. Dobra, przerwę. Ok, teraz musimy ustawić, zanim przejdziemy do demontażu rockersa pierwszego cylindra przedniego, musimy z tyłu ustawić właściwe ustawienie, tak żeby był z przodu top dead center. Teraz tak, to jest wydechowy, to jest dolot. Teraz w momencie, kiedy wydechowy zaczyna się obniżać, już daleko jestem, a dolot unosić, jest ten moment, kiedy musimy mieć top dead center. Teraz mamy wydechowy w górze, opuszcza się i zaczął się unosić dolot. Sprawdźmy teraz, czy mamy luz na przednim cylindrze odpowiedni. Słyszycie? Coś tutaj. Coś tutaj nie za bardzo. Przedni ok. Jeszcze raz to zrobię. Śledczym, w skład którego wchodzą polscy prokuratorzy i on zbada już nie tylko zbrodnie wojenne rosyjskie, ale także zobaczmy zabójstwa na Ukraińcach. Ponadto w bieżących faktach wrócimy do tego, kiedy Teraz się ruszę. znikały skąd ta kierowcy, ale będzie stanowi wyczynie Hiszpanki, która spędziła 500 dni z jaskini. Nie wiem, co się działo, co się dzieje na świecie dla mnie od listopada 2021 roku. Co jeszcze mówi o swoim... Obydwa się ruszają. No i wykręcamy tak samo, zaczynając od
Zaczynając od tych 2 śrub, następnie pomału wykręcimy zestaw. Tu widać coś w ogóle? Dobra. Tutaj mamy 3/8. Są dokręcane. Widzicie, w tym modelu kurczę dali plastikowe. Z tego co się orientuję, chyba tylko 2002 ma coś takiego. Późniejszy już 2003 powinien mieć taki sam kształt, ale takie odlewane aluminium. Dobra, to już mamy poluzowane. Dobra. I następna to jest śruby 1/2 od Rockersa. Jedna droga. Najpierw jedna, delikatnie opuścić. Opuścić. Pamiętajcie, żeby równomiernie to tutaj cały czas może być naprężenie. Nie spieszyć. Po kawałeczku. To są delikatne sprawy. Jak już oczywiście poczujecie luz, no to już wiadomo, że można odkręcać śmiało. Ale tak jak mówiłem, pośpiech nie wskazany. To nie wiem po co ja cały czas trzymam to. O, widzicie, to jest moja odma. Jeszcze długie te śruby, jak nie wiem co. Wygląda nieźle oczywiście, bo przecież świeżutkie były te filterki. Ale to klejenie, no to się w ogóle nie sprawdziło. Ten silikon się wycisnął, coś w ogóle słabo z tym. No i tu jeszcze był temat taki, że ja miałem tego typu uszczelkę. No i ona już była raz pewnie ściągana wcześniej, później przeze mnie i możliwe, że ta odma była nieszczelna po prostu. Wszystko jest możliwe. No ale nic, mamy nowy zestaw. Będzie wszystko ładnie, pięknie zrobione, myślę. Będzie można jeździć już sobie, bo pogoda coraz ładniejsza się robi. Dobra, wykręcę to.